Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Ja opowiadam swoją historię, ale opowiadam nie dlatego, żeby się nią chwalić czy epatować tymi swoimi przeżyciami, tylko po prostu pokazać historię, jak to się działo, bo sama się dziwię, że znalazłam się po 40 prawie 2 latach w tym miejscu, w którym się znajduję, a plany były zupełnie inne. Często spotykam się z takimi wyrazami uznania, podziwu, takiego zadowolenia, że daje jakąś wartość dodaną w życiu, że ludzie czekają i że chcieliby, i jestem czasami inspiracją, więc to różnie jest. Ale rzeczywiście bycie też, że tak powiem, pseudo, bo trochę publiczną jestem osobą rozpoznawalną. Tak. Więc to trochę krępuje i ja nie lubię być obserwowana. Moim marzeniem było, żeby mieć malutkie laboratorium, gdzie będę mogła cały czas sama pracować, naprawdę nieduże, do końca swojego życia zawodowego, czyli do emerytury. I to było moje marzenie, nic więcej nie chciałam. No to spełniła się z nawiązką. Ale ja myślę, że dla każdego człowieka, bez względu na to, gdzie jest i gdzie pracuje, satysfakcja z pracy to jest to, co jest najważniejsze. Każdy chce, żeby dzieci były szczęśliwe. Dzieci powinny mieć wolny wybór, to znaczy powinny się kształcić, powinny widzieć świat, powinny wiedzieć jak najwięcej o otoczeniu i dokonywać własnego wyboru. Ta praca też jest Ci potrzebna, tak? Ty chcesz bardzo, być cały czas bardzo. Okay. Bardzo. To tworzenie, to działanie, takie aktywne działanie w życiu, bycie aktywne w życiu, to jest ważne. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest dr Irena Eris. Ireno, spotkanie z Tobą to naprawdę duże wyzwanie. Ja próbowałem się, przygotowując do tej naszej rozmowy, próbowałem wyobrazić sobie takie pytanie, na które Ty jeszcze nie odpowiadałaś. Na które nie będę potrafiła odpowiedzieć. Czy w ogóle miało to miejsce w przeszłości? Czy dziennikarz, szczególnie taki biznesowy, jest jeszcze w stanie Cię czymś zaskoczyć? Nie, wiesz, ja opowiadam swoją historię, ale opowiadam nie dlatego, żeby się nią chwalić czy epatować tymi swoimi przeżyciami, tylko po prostu pokazać historię, jak to się działo, bo sama się dziwię, że znalazłam się po 40 prawie 2 latach w tym miejscu, w którym się znajduję, a plany były zupełnie inne. Ale co Cię w tym dziwi? To znaczy, kiedy rozpoczynałaś biznes, o czym będziemy za chwilę nieco dłużej mówić, nie przewidywałaś czy nie spodziewałaś się, że możesz dojść do tego momentu w swoim życiu? Absolutnie. Nawet nie marzyłam o tym. Ja miałam plany bardzo takie skromne i takie przyziemne. To znaczy, jaka była motywacja, dlaczego ja w ogóle weszłam w biznes, bo ja wyrosłam w środowisku tak zwanej kiedyś, bo już trochę żyję na świecie, inteligencji pracującej, czyli która nie miała nic wspólnego z biznesem, nie znała biznesu, nie widziała, nie był ten biznes omawiany nigdy, czyli on w ogóle nie istniał, modeli, nie było wzorców, prawda? Niczego, on właściwie nie istniał. A ja z kolei zawsze się uczyłam, to znaczy moi rodzice zawsze mówili ucz się, szczególnie, że jesteś dziewczynką. My wiemy, jak było po wojnie, przed wojną, jak losy się ludzi zmieniają. Powinnaś się uczyć po to, żeby
zawsze zapanować nad swoim losem, żebyś mogła... kontrolować to życie tak swojemu. Jest, dokładnie to chciałam powiedzieć. I to było takie jakby w rodzaju, ponieważ nauka mi nie przychodziła ciężko, bo gdyby może ciężko, to może by było inaczej. To ja się starałam uczyć, skończyłam Akademię Medyczną w Warszawie, Wydział Farmacji, później zrobiłam doktorat na Uniwersytecie Humboldtów, to jest w takiej dziedzinie bardzo nowej, biotransformacji, reakcja enzymy wątroby i tak dalej. Nie będę tutaj opowiadać, bo to skomplikowane. I pracowałam w Zakładzie Badawczo-Wdrożeniowym Warszawskiej Polfy. Zakład badawczo-wdrożeniowy z nazwy obiecywał bardzo dużo. Ja myślałam, że będę coś tam odkrywać, badać, coś wytyczać. Okazuje się, że to wtedy było troszeczkę inaczej. To znaczy ta ścieżka rozwoju zawodowego była już z góry określona. Było wiadomo, że nie można awansować przez 5 lat, czy 6, czy 7. Dzisiaj jest inaczej, bo ja na przykład daję czasami szansę ludziom, którzy chcą coś zrobić. Ja mówię, pokaż. Może ty jesteś i rzeczywiście masz czasami pomysł, się... masz tą energię. Tak, czasami znajdują się perły. To nie szkodzi, że on jest młody. On ma po prostu inwencję, on ma wyobraźnię, on wie, co ma zrobić i robi to systematycznie i dochodzi do pewnych efektów. Także ja wtedy rzeczywiście tego zadowolenia w Polfie, w tym zakładzie badawczo-wdrożeniowym miałam. I właściwie tak się nosiłam z myślą, żeby zmienić pracę, żeby znaleźć tą pracę taka, która by mnie satysfakcjonowała. No i rozglądałam się naokoło, a z kolei to był tak, zaczął się stan wojenny. Mój mąż, który, ja żartuję, że on ma ADHD, on nie ma ADHD zdiagnozowanego, ale jego wciąż coś nakręca. On jest po Politechnice, po budowie dróg. I był wtedy, kiedy ja robiłam doktorat w Berlinie, on był w delegowany po studiach i budował w ramach zarządu autostrad, bo taki istniał wtedy, jako z ramienia nadzoru budowlanego, nadzorował w Częstochowie budowę trasy tej szybkiego ruchu katowickiej, czyli to nasza pierwsza taka pseudoautostrada w Polsce. Wtedy, Gierkówka. Tak ją nazywamy. Tak, Gierkówka, ale on był bardzo zadowolony, bo on był na budowie. On ad hoc wytyczał tu jakieś niwelety, tu coś tam, ja już ze słyszenia wiem, bo ja w ogóle nie jestem z tej branży, ale mówi, że to było niesamowite, bo stawiano mu wyzwania, takie jak do dojrzałego inżyniera. I on to... I on się uczył. Przedsiębiorcze, prawda? Przedsiębiorcze. Od razu widziało się rezultat tych prac. Tak. I widział, że to czemuś jest potrzebne, że to jest to, o co chodzi. Natomiast później, jak był stan wojenny, to go delegowano do Ministerstwa Komunikacji, bo przeniesiono go już służbowo, że tak powiem, w tym stanie wojennym. No i on wtedy był nieszczęśliwy. Ja byłam nieszczęśliwa, on był nieszczęśliwy, kolokwialnie mówiąc. Świetnie, to już będę pytał zaraz, co z tym nieszczęściem zrobiliście, ale wracając do tego, o czym wspominałaś przed chwilą, o rodzicach, czy też podobne rady dzisiaj albo przekazywałaś dzieciom, szczególnie na etapie ich rozwoju, by się uczyły, by zdobywały wiedzę? Absolutnie. Ja uważam, że wiedza jest podstawą. Wiedza pozwala myśleć, analizować pewne fakty, odsiewać plewy od tego wartościowego ziarna, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy... jajowych, prawda? No bardzo, mamy te media nowoczesne, tych hejtów pełno, jakichś domorosłych pseudonaukowców, czy jakichś ekspertów, autorytety. I to, że rozwijamy się, że rozwijamy umysł, zdobywamy wiedzę, no to jest nasze, to jest to, co pozwala nam funkcjonować prawidłowo w życiu. Fajnie, że o tym mówisz. Tak. Ja zrobiłem taką mini ankietę przed rozmową z Tobą i 9 na 10 ankietowanych przeze mnie osób, i wyobraź sobie, że nie były to tylko kobiety, zgadło, że będziesz gościem w naszej audycji. Zadałem im pytanie, jak myślisz, kto mnie odwiedzi w programie dla przedsiębiorców? Dla ułatwienia dodam, że ta pani ma na imię Irena. No, przepraszam, Irena jest bardzo rzadkim imieniem dzisiaj. Kiedyś było. Gdybym jeszcze prowadził program z dziedziny sportu albo estrady, to może miałabyś jakąś konkurencję, ale tak to pozamiatałaś. Tak, zgadza tak się. Mówi. 90%
Tak, to nie trudno zgadnąć, tym bardziej, że moja marka jakby jest podpisywana mną, że tak powiem. I jak się z tym żyje, Ireno? Czy ta świadomość, że rozpoznaje cię tak wielu Polaków, tak wielu klientów, czy to są same benefity, czy to czasami trochę ciąży? Znaczy to jest różnie oczywiście, to cieszy, bo często spotykam się z takimi wyrazami uznania, podziwu, takiego zadowolenia, że daje jakąś wartość dodaną w życiu, że ludzie czekają i że chcieliby i jestem czasami inspiracją, więc to różnie jest. Ale rzeczywiście bycie też, że tak powiem pseudo trochę, bo trochę publiczną jestem osobą rozpoznawalną, tak. Więc to trochę krępuje i ja nie lubię być obserwowana, nie lubię być jakimś takim wyrocznią. Proszę? Stać na piedestale? Stać na piedestale, absolutnie nie. I dlatego na przykład z mężem bardzo lubimy Polskę, zwiedzamy Polskę, odwiedzamy nasze hotele, ale bardziej służbowo, dlatego że tam odpoczynek jest dosyć trudny. Tak, trudny sobie, jest. I bardzo żałuję, bo to są hotele, w które wkładaliśmy duszę, tyle serca, co? Tak, tyle serca i one są takie, jak powinny być, cały czas dbamy o to. Także dlatego staramy się wyjeżdżać w miejscach, gdzie nas nie znają. Okay. I ja powiem szczerze, wtedy się nie maluję. A to się udaje? To się udaje. Okay. Czasami się zdarzają takie przypadki, ale to tak Polka, która w Australii gdzieś mieszkała i z basenu wyskoczyła nagle i mówi: o, Iris. Proszę. Także było, ale była taka strasznie absorbująca. Myśmy poszli później gdzieś tam pod parasol, żeby sobie poczytać coś, to ona do nas się przysiadła, absorbowała, to nie było takie zbyt fajne, bo troszkę za dużo tego było. Ale rzeczywiście nie jestem osobą, która by robiła coś publicznie na pokaz. Ja raczej chciałam mieć satysfakcję z pracy i pokazać coś ludziom, a tę satysfakcję sobie wyobrażałam, że osiągnę w ten sposób, że dam produkt, który jest świetnie opracowany, który jest bardzo wysokiej jakości, który jest podszyty nauką, najnowszą nauką i osiągnięciami, której dać kobietom, mężczyznom również, bo mężczyźni coraz bardziej wkraczają w ten sektor beauty. Nareszcie. Dać coś, co będzie im się podobało, co docenią. Z czym się utożsamią. Z czym się utożsamią. I z powrotem dostanę informację: słuchaj, zrobiłaś bardzo fajnie to. I to jest ta satysfakcja. O tym marzyłam. Nie marzyłam o żadnym przedsiębiorstwie, o żadnych pieniądzach, o niczym. Ja chciałam po prostu mieć satysfakcję z pracy. To był ten mój... Ja nie miałam tej pracy w Polfie. Ja chciałam ją osiągnąć, a moim marzeniem było, żeby mieć malutkie laboratorium, gdzie będę mogła cały czas sama pracować, naprawdę nieduże, do końca swojego życia zawodowego, czyli do emerytury. I to było moje marzenie, nic więcej nie chciałam. To spełniłaś je z nawiązką. O tych benefitach to my je znamy, potrafimy sobie wyobrazić, a te rzeczy, które trochę ciążą, bo jednak czy chcesz, czy nie, stajesz na piedestale, obojętnie, czy byś tych mediów unikała, czy nie. Jednak patrzą na ciebie ludzie też nie tylko jako na businesswoman, ale na matkę, na żonę, prawda? Były takie momenty, w których zastanawiałaś się, że nie wiem, albo myślałaś, to poszło trochę za daleko, to nie tak sobie to wyobrażałam? Nie, aż tak nie. Ja staram się hamować znaczy ja bardzo cenię tutaj audycję, w związku z tym tutaj jestem i rozmawiamy sobie. To tak. Ale ja nie jestem nie taka skora. Często. Nie. Ja chodzę codziennie do pracy, codziennie pracuję bardzo ciężko. Czasami wieczorem jakieś są wyjścia, jakieś spotkania, które muszą być służbowe, ale również mam krąg swoich, mamy z mężem, krąg znajomych, przyjaciół, z którymi się dobrze czujemy. Jesteśmy normalnymi ludźmi i staramy się, inaczej nie mamy takiej potrzeby, żeby się realizować inaczej niż normalny człowiek. Zaraz cię będę cytował. Swoją drogą w kontekście twojej marki, twojego brandu wiele osób zapowiada cię albo zwraca się do ciebie, dr Irena Eris, prawda? A przecież nosisz inne nazwisko formalnie. Irena Szołomicka-Orfinger.
Korygujesz w ogóle swoich rozmówców w takich To znaczy ja niechętnie po swoim, niechętnie pod swoim nazwiskiem występuję. Irena Eris to jestem ja. To jest moje, co firmuję i tutaj to moje nazwisko, oczywiście można je przeczytać w Wikipedii, gdzieś tam już w ogóle tego się nie zatrzyma, ale chciałam mieć swoje prywatne życie, to znaczy ja nie neguję, że Irena Eris to jestem ja. Ale nie mieszasz tych dwóch Ale światów. nie mieszam tych dwóch światów i to jest moje zamierzenie, dlatego no tak jest jak jest, a poza tym moje nazwisko jest bardzo długie, więc nie można by go było umieścić na opakowaniu. Ale samo Eris to jest majstersztyk. Mówię Ci to jako przedsiębiorca, ale jako marketer. Kiedy ludzie zwracają się do Ciebie używając tej samej nazwy, która stoi za Twoim brandem, za Twoją firmą, chapeau bas. Gdybyś dziś miała znów 33 lata i pomysł, aby rzucić pracę w farmacji i zacząć jakiś swój nowy, własny biznes, zrobiłabyś to ponownie? Zrealizowałabyś ten sam nie scenariusz? wiem, chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że to było coś jednorazowego i szczerze powiedziawszy zaczynałam, bo nie zdawałam sobie sprawy, co stoi, z czym się wiąże biznes. Wydawało mi się, że ja, która wiem, co zrobić, jak funkcjonuje skóra, jakie są mechanizmy w niej, jakie substancje aktywne muszę zawrzeć, jak zrobić odpowiedni produkt i na co ten produkt jest, bo sama miałam problemy z trądzikiem, jako młoda dziewczyna, przeżywałam to ogromnie, bo to taki jest okres, kiedy człowiek chce wyglądać bardzo. Później jesteśmy bardziej już wyrozumiali, jeżeli chodzi o ocenę ludzi, ale tutaj siebie zwłaszcza, no to wiem, że to są problemy też takie trochę kompleksy, trochę psychiczne, człowiek walczy z tym i wiedziałam, że tego nie ma na rynku. W ogóle wtedy rynek był dosyć pusty. Kobiety, żeby coś pielęgnacyjnego do twarzy dostać, jakieś produkty, stały w kolejkach i one szybko, zresztą to były śmieszne czasy, bo to było okres socjalizmu tak zwanego, czyli no nie zwanego, po prostu socjalizmu. Nie był jeszcze uwolniony, tak? Nie był uwolniony i to była gospodarka planowa. 5-letni plan był zbudowany wobec tak. Te fabryki państwowe, które produkowały kosmetyki, one miały wyznaczone na 5 lat jakiś tam plan. To pracowały, pracownicy dostawali premię, bo wykonali plan, a to, że popyt był większy niż podaż, to właściwie nikogo nie interesowało. Dokładnie. I to taki paradoks się robił. Więc ja wiedziałam, że kobiety dostają do pielęgnacji kremy, stoją w kolejce i jaki jest, kupują, żeby coś mieć do smarowania twarzy, do dbania o siebie. Ale ja wiedziałam, że to nie jest wszystko, że odpowiedni krem to jest odpowiedni do wieku, do rodzaju skóry, do... Już to wtedy wiedziałaś. No oczywiście, to było dla mnie oczywiste i normalne. Każdy potrzebuje coś innego. I moim marzeniem było stworzenie serii kosmetyków, gdzie każda kobieta mogłaby wybrać dla siebie coś odpowiedniego. Koniec. To były moje marzenia. Ja nie wiedziałam, że to jest tak trudno. Surowce, zaopatrzenie, dystrybucja, ekonomiczne sprawy i tak dalej. Państwo nie pomagało, prawda? No bo jednak przedsiębiorca w tamtych czasach traktowany był... Nie, no przedsiębiorca to był ktoś, kto właściwie gdzieś tam marginalnie jest. To był jakiś człowiek, który żyje z przekrętów, tak, który nie żyje z własnej, taki prywaciarz, nie własną pracą, tylko wykorzystuje innych. I to były takie, no ale rzeczywiście to był taki moment, że z mężem, ponieważ on był niezadowolony, ja byłam niezadowolona z pracy, to ja właściwie stwierdziłam, że ja zakładam laboratorium. I mój mąż, który jeszcze pracował przez pewien czas na posadzie, bo już mieliśmy dziecko. Żeby dać gwarancję jakąś, prawda? Życia, bo ja musiałam się zwolnić z Polfy. No to też był dla mnie, ja nie spałam przez całą noc, bo wiedziałam, że ja robię krok taki w jedną stronę. I sobie sama tłumaczyłam. Zwalniasz się, ale masz zawód. Przecież nieodpowiednia była ta dla ciebie praca. Wobec tego zawsze sobie możesz znaleźć. Więc to było takie tłumaczenie samej sobie. Bo to był rozwiązanie. Tak, bo to był krok taki dziwny w moim życiu, taki nietuzinkowy i taki wyjątkowy. Super odważny też. Tak, bardzo. Tylko że ja wiedziałam, że jak ja teraz nie spróbuję, to kiedy? To być może nigdy.
I to był ten, no i mąż mi pomagał, ja zaczęłam, jedną osobę miałam zatrudnioną, razem wszystko robiłyśmy, receptury, wszystko robiłyśmy. Trudności były olbrzymie, już nie będę tu opowiadać jakie, bo to ze wszystkim właściwie. Irena, media są podzielone, bo jedni opisują to tak, że mieszałaś te kremy pierwsze wiertarką w metalowym garku, inni, że wiosłem w wannie. Tak, w pralce, nie, to jest nieprawda. Okay, po to, żeby otworzyć małe laboratorium, to trzeba było spełnić wiele warunków. To nie jest tak, jak dzisiaj jest uproszczony proces. Ja to otwierałam przez rok. Ja musiałam mieć kafelki na ścianach. Tak, wynajęty lokal miałam pod Warszawą, ponieważ my w Warszawie, z Warszawy jesteśmy, więc pod Warszawą, żeby nawet pod Piasecznem, żeby taniej kosztowało. To był 50-metrowy lokal. Ale tam po było... starej piekarni. Po starej piekarni, zgadza się. Emerytowany piekarz postanowił, tak, gdzieś rozwiesił ogłoszenia, przeczytaliśmy i trzeba było go adoptować. On na szczęście się zgodził, że nie będziemy, jak będziemy adoptować jeszcze zanim zaczniemy działalność, to nie będziemy płacić za to, więc on taki był bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do nas. Widocznie mu się spodobaliśmy i stwierdził, że poważne osoby, że go tam nie oszukają, czy nie będą coś robić innego niż obiecały. No ale to było tak i sanepidy, i straż pożarna, i różne inne. I tam nie było mowy o żadnej wiertarce, o żadnym. Ta i higiena musiała, zresztą ja wiedziałam, że to musi być. Nie wątpiłaś na żadnym z tych trudnych etapów, początkowych szczególnie, że to była może nie do końca trafiona decyzja? Oj, ja wiele razy, bo ja jestem dosyć, znaczy niby wydaje się, że spokojna, ale czasami jak mnie coś doprowadza, emocje tak. Mój mąż jest spokojniejszy, mimo że ADHD, jak mówiłam, podejrzewam go o taki. W każdym razie to był taki moment, na przykład bardzo pamiętam taki moment, kiedy miała przyjechać straż pożarna, już był gotowy lokal, wszystko przygotowane i straż pożarna miała po naszą nieobecność, gospodarz był ten, który nam wynajmował, miał im otworzyć, oni mieli sprawdzić stan lokalu i wydać zaświadczenie. I się okazało, że nie wydali. Ja pojechałam do nich, do ich siedziby i mówię, dlaczego? Oni mówią, bo korki były drutowane. I ja mówię, nieprawda, wszystkie korki były nowe i tak było. Powiedzieli, że są. Ja powiedziałam, nie zapłacę żadnego mandatu, bo się zacięłam. Wracam do domu, mówię do męża, słuchaj, ja mówię, nic już nie będzie z tego. On mówi, wiesz co, oni przecież muszą wyrobić plan mandatowy. Weź zapłać. Ja mówię, ja już tam się nie pokażę. I on następnego dnia pojechał, chyba 500 zł zapłacił, bo to nie chodziło nawet o tą sumę, tylko po prostu o coś, co mi się w głowie nie mieściło. Jak można w taki sposób człowiekowi mówić nieprawdę? Podkładać nogę oficjalnie. Podkładać nogę, ale to było takich elementów było sporo, ja to jako przykład przytaczam, ale rzeczywiście no, to było dosyć wyczerpujące i emocjonalnie i tak czasami tak mi się nie mieściło w głowie. Nigdy nie spotkałam się z takim, ja zawsze jakoś tak starałam się podchodzić no, normalnie do ludzi. Ugodowo, serdecznie, relacyjnie. Tak jest. A tutaj taka wyjątkowa była sytuacja. A kiedy powiedziałaś, że nie jesteś pewna, czy byś to zrobiła ponownie, to jak to rozumieć? Czy nie jesteś pewna, że poszłabyś w ten biznes, czy w ogóle nie jesteś pewna, że zaczęłabyś robić biznesy w ogóle? W ogóle. I w ogóle biznes została nie w tej mieścił... firmie państwowej? Tak. Gdyby ona mi dawała satysfakcję, żeby pozwalała mi działać, gdybym miała zadowolenie, czerpała z tego, nigdzie bym niczego nie szukała. Absolutnie. Dla mnie w ogóle biznes to było coś nowego. Poza tym, tak jak mówiłam, że myśmy nie mieli pojęcia o biznesie. Całe szczęście, że startowałam od jednego kremu, bo na więcej nie było mnie stać, bo przecież to inwestycja, surowce, pakowania musiały być, chociaż taką małą ilością zaczynałam. Niedużo tego było, ale to wszystko kosztowało. I nigdy bym po prostu... To może dobrze, że nie wiedziałaś, co cię może czekać, bo wtedy nie byłoby tak łatwo podjąć tą decyzję. Tak. A fajna bardzo lekcja idzie z tego, co mówisz, że coś cię jednak w tej pracy uwierało. Nie? Coś powodowało, że byłaś otwarta na inne scenariusze. Ale ja myślę, że dla każdego człowieka, bez względu na to, gdzie jest i gdzie pracuje, satysfakcja z pracy to jest to, co jest najważniejsze.
Jeżeli mamy satysfakcję z pracy, jeżeli się dobrze w niej czujemy, to pracujemy zupełnie inaczej, wydajniej, angażujemy się. Ja myślę, że taka praca, a zwłaszcza praca grupowa, bo ja w tej chwili nawet to inaczej jeszcze z perspektywy czasu i doświadczeń swoich patrzę, to myślę, znaczy w ogóle ludzie to jest najważniejsze, co w firmie jest. I ludzie muszą mieć komfort, że realizują się w tej pracy, że są zadowoleni, że ich się docenia, słucha się i później jak dochodzimy do pewnego rezultatu, który jest pozytywny, to wszyscy powinni z tego czerpać radość. Bo ja mówię, nie ma niepotrzebnej osoby u nas. Nie. Każdy ma udział swój udział. Bez niego to by się nie udało. Więc to ja myślę, że to jest bardzo ważne. Święte słowa. Z czego jesteś jak do tej pory najbardziej dumna, jeśli chodzi o dr Irenę Eris? Czy z całej tej drogi dochodzenia do tego momentu, gdzie jesteś? Czy są takie... Czy brand, czy ludzie właśnie, czy jakieś osiągnięcia konkretne, które masz w głowie? Znaczy ja myślę, że ta moja droga była dosyć powolna, nie była szybka. Zresztą ja nigdy z nikim się nie ścigałam. Nigdy moją motywacją nie były pieniądze, absolutnie. One są potrzebne i się wycenia, a tu milioner, a tu taki, ale to jest moja firma. Ja naprawdę dużo nie potrzebuję w życiu. Oczywiście że pieniądze są potrzebne, bo dają swobodę do pewnego momentu. Natomiast reszta to jest moja firma. Ja inwestuję cały czas wszystko, co mam w firmę. Ja rozwijam firmę. A z czego jestem... Ja myślę, że ja w ogóle miałam dużo szczęścia, bo te początki, tak jak mówiłam, nie były łatwe. Mało tego, ktoś może pomyśleć, że nie było produktów na rynku, to jak ona już robiła, no to miała popyt olbrzymi. Nieprawda, dlatego że państwowe sklepy w ogóle nie chciały, mimo że były puste, nie chciały mieć... Prawda? Nie, z prywaciarzem, absolutnie. No tak. A prywatne agencyjne mówiły tak, no my mamy lepsze zaopatrzenie, zresztą niektórzy pamiętają jak te sklepy, że lepiej wyglądały na tle w ogóle całej tej mapy naszej, ale właściciele mówią, my jedziemy pod Polenę Urodę, stoimy całą noc, rano bierzemy ile tylko się da, ile nam dadzą, przyjeżdżamy, po godzinie mamy sprzedane i mamy obrót gotówki. I to jest to. Okay. A tu, proszę pana, bo to mąż zaczął po pracy rozwozić tak zwaną dystrybucją się ten jeden krem. Oni mówią, proszę pana, co pan tu przywozi mi jakiś jeden krem w asortymencie nieznanej marki, to w ogóle nas nie interesuje. Więc to było taki paradoks, bo ja myślałam, że jak się zrobi dobry, nie ma produktów, to się sprzeda i koniec będzie. Tak, nie, to było nie tak jak potrzeba. Ale myśmy się uczyli cały czas. Całe szczęście, że od zera startowaliśmy, bo się uczyliśmy ekonomii, wszystkiego po kolei w miarę z rozwojem firmy. Czyli co ja słyszę, że to przesadne tempo może też nie być zawsze dobre dla biznesu? Absolutnie. Ja nigdy tempo nie grało u mnie żadnej roli. Ryzyko za duże też nie. To znaczy, owszem, każdy biznes jest ryzykiem. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Musimy podejmować decyzje, musimy się rozwijać. Te decyzje są różne, ale chodzi o to, żeby podejmując decyzję jakąkolwiek, brać pod uwagę to, że może być porażka, żeby to nie był wóz albo przewóz, czyli zero-jedynkowa sytuacja, bo to jest hazard wtedy dla mnie. Ja nie musiałam się ani z nikim ścigać, ani nigdy w głowie nie miałam takiej chęci i takiej myśli. Ale w 1989 roku, czyli tuż przed transformacją, ja już miałam większy popyt niż podaż produktów. Zresztą myśmy w ogóle jakoś tak nietypowo postępowali, bo ponieważ ta satysfakcja i ta jakość produktu taka była dla mnie nadrzędna, to już w 1987 roku, czyli 5-6 lat po otwarciu laboratorium, ja właściwie już za popytem nie nadążałam. Ale... No właśnie, i co wtedy? Pojawiła się ambicja rozwoju większego, szybszego. Tak, ale ten rozwój był niemożliwy, dlatego że nie mogłam zwiększyć zatrudnienia, ponieważ to już by się rzucało organom różnym, że zaczyna już ten kapitalizm, że tak powiem, się rozwijać i gdzieś tam ktoś by przyszedł i pod pretekstem, usadziłby, żeby to nie było. Tak.
Także to było. Ale myśmy wtedy na przykład postanowili w 1987, kiedy już kolejki miałam tych agencyjnych sklepów pod laboratorium i mówią, niech pani dzieli maszyny prostowe. Tak. To wtedy postanowiliśmy zainwestować w torebki reklamowe. Takie były najlepsze, jak mieliśmy, to były takie trochę jak od cukru takie kupiliśmy. Było logo wymalowane, więc one nieźle wyglądały, ale oczywiście no to było na tamte czasy. Staraliśmy się jak najlepiej. Dawaliśmy do drogerii, żeby nasze produkty mogły w torebeczkach być pakowane. Czy to jest normalne? Myśmy nie znali żadnego marketingu, mocy marki Nikt w ogóle tego nie nazywał. Nie, w ogóle nie i w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego. No i to było właśnie takie nietypowe zagranie, takie zupełnie, to dawało nam satysfakcję, że te produkty są, ale z punktu biznesowego, czysto biznesowego, to był nonsens. Natomiast budowanie marki, ja teraz to oceniam wstecz. Koleżanki, a skąd to masz, gdzie to kupiłaś, a czy to dobre jest? Poza tym wizerunek i wszystko razem. No a po tym 89 roku to tak poczuliście, że to jest ten moment, że można tego przyspieszenia nabrać? Owszem, tylko że nikt tego momentu się nie spodziewał. Okay. Nikt się nie spodziewał, wszyscy marzyliśmy o tym, żeby było. Co prawda Wilczek troszeczkę już zaczął luzować coś, no ale nikt nie przypuszczał, że to nagle tak się zmieni. No i wtedy poczuliśmy, że możemy się rozwijać. Rzeczywiście uwierzyliśmy w to. Kupiliśmy wtedy ziemię, kawałek ziemi Piasecznie i tam taki mały własny zakład zaczęliśmy budować. On już jest rozbudowywany 10 razy, teraz jest chyba... Dostawiane są kolejki, bo się rozwijamy, okay. Ale wtedy mogliśmy nadążyć za popytem. Z tym, że było zagrożenie. Wszyscy mówią, no zobaczycie, co to będzie. L'Oréal, Procter & Gamble. Oni uważali, że dotychczas to była biała plama tutaj w Polsce. A teraz zobaczycie, jak my was zalejemy. Rzeczywiście to są potentaci z olbrzymim zapleczem finansowym, z możliwościami zupełnie innymi. Ale właściwie mnie to nie interesowało. Ja swoje robiłam. Tak. I się okazało, że te koncerny nie dały rady. W Polsce zaczął się ten przemysł kosmetyczny zaczął się rozwijać dosyć intensywnie i w dalszym ciągu 50% rynku jest w polskich rękach. I co wygrywa, jakość cały czas? No różnie, bo to każdy rozgrywa swoje karty i to różnie bywa. My mamy właśnie 4 marki. Mamy Pharmaceris, to są takie już produkty, które są na specjalne problemy skóry. To jest na atopię, na alergię, na naczynka, na trądzik różowaty, na wypadanie włosów i tak dalej. One są oznaczone. Jestem bardzo dumna, dlatego że ta marka powstała 25 lat temu i w tej chwili jest numer 1 w aptekach. Numer 1. Do tej części rozmowy przygotowywała mnie żona. Tak? Więc to potwierdzam, dokładnie jest tak, jak mówisz. To są świetne produkty, bardzo dobre i rzeczywiście działające. Druga marka Liren to jest marka masowa, to jest mass market. Dr. Irena Eris jest marką luksusową, która jest właściwie dostępna głównie w Douglasach, czyli w tych sklepach, bo u nas nie ma za dużo tych luksusowych sklepów i na lotniskach. No i to są 3. I mamy jeszcze profesjonalną markę, dlatego że stworzyliśmy taki świat właśnie po 1989 roku. Zaczęłam myśleć zupełnie inaczej na temat, już miałam doświadczenia i inne możliwości rozwoju były i stwierdziłam, że trzeba dać holistyczny świat tak zwany, ja to nazywam pielęgnacji, to znaczy świat beauty. To znaczy tak, my jesteśmy, każdy jest piękny. Dla mnie pan jest piękny, dla pana jest kto inny. Ja lubię, co ty mówisz. Tak, wiesz, dobre podejście, to jest takie fundamentalne. Tak. No, jesteśmy różni, ale każdy sobie znajduje. Natomiast chodzi o to, żeby nie być zaniedbanym. A zaniedbanie rzutuje na naszą psychikę. Jeżeli źle się czujemy, że jest coś nie tak, mamy jakieś dysfunkcje, albo wyglądamy źle, jesteśmy źle uczesani, ubrani, to źle funkcjonujemy, mamy kompleksy. I chodzi o to, żeby ludzie nie mieli kompleksów. Żeby ta twarz, ta skóra była w odpowiedni sposób zadbana tak, jak powinna być.
No i teraz tak, czy my umiemy to robić? No to dosyć skomplikowane są rzeczy, tym bardziej, że w tej chwili kosmetologia się bardzo zbliża do dermatologii, one się zazębiają ze sobą. I w związku z tym powinien być, no, oprócz tych produktów, które są w sklepie, które mamy, powinno być też miejsce, gdzie ktoś zrobi diagnozę, doradzi nam, powie jak i zrobi zabieg ewentualnie. Więc powstał jeden kosmetyczny instytut, teraz ich jest 25. No ale to jeszcze nie wystarczy. Jeszcze powinniśmy być wypoczęci, prawda? I to w sumie dla mnie się składa na ten holistyczny świat. I stąd te trzy jakby gałęzie są, czyli produkcja kosmetyków, kosmetyczne instytuty, czyli produkty profesjonalne, również do pielęgnacji zupełnie inne. I hotele, gdzie można w dowolny sposób spędzać I na tym koniec, czas. czy coś tam jeszcze Ci chodzi po głowie? No, chodzi mi po głowie to, że rynek polski już się wąski robi, mały, w związku z tym trzeba eksportować produkty. Teraz stawiamy na eksport i rzeczywiście eksportujemy do 50 chyba już w tej chwili krajów. W tej chwili zaczynamy się koncentrować na poszczególnych. To jest i Europa, i bliskie MENA, czyli Europe, tak, Bliski Wschód, Tam produkty Azja. są rozchwytywane bardzo, prawda? Rozchwytywane i ja byłam zdziwiona, że one są rozchwytywane, bo nam się właśnie Bliski Wschód kojarzy z zakwesionymi paniami, tak. bo one są oryginalne i takie inne niż my, więc to się rzuca w oczy. Okazuje się, że one bardzo dbają o siebie, bardzo dbają, co dla mnie było zaskoczeniem. Także tam rzeczywiście te produkty są doceniane. Oczywiście strategię marek na każdym rynku również trzymamy taką jak w Polsce. A wszystko się bierze stąd, że jest jeszcze jeden dział, który jest mi najbliższy. To jest Centrum Naukowo-Badawcze. Centrum Naukowo-Badawcze. Czyli te Twoje laboratoria. Czy moje laboratorium, bo to jest technologiczna pracownia, to jest mniejsza lub większa, musi mieć każdy zakład produkujący. Natomiast Centrum Naukowo-Badawcze jest czymś specjalnym. Tam są już z tytułami naukowymi naukowcy i biolodzy, i chemicy, i lekarze. I tam się toczą prace i nad tymi produktami, które już są właściwie realizowane, i nad zupełnie nowymi rzeczami. Tam są robione bardzo zaawansowane badania, to są in vitro, czyli w szkle hodujemy komórki skóry, patrzymy również na in vivo, czyli już na skórze, Czyli czułaś się alergologiczne badania. Naukowczynią czy przedsiębiorczynią? Ja bardziej naukowczynią, Okay. bardziej produkt. Natomiast mąż po 2 latach zwolnił się, jak już skończył się stan wojenny. On z przyjemnością opuścił to biurko w Ministerstwie Komunikacji, dołączył do mnie i się naturalnie taki podział obowiązków stworzył. Tak. On się zajmował tym, czego ja nie lubię, a on się nie zajmował tym, co ja lubię. W związku z tym to jest ta recepta pracy ze sobą też tak, w małżeństwie? To jest chyba recepta i ona nie była planowana, ona się jakby stworzyła samoistnie. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jak im dłużej żyję, tym widzę, że to nie jest takie typowe, bo jesteśmy małżeństwem już 50 lat. No, szapoba. Także już przeszło 50 lat, także Gratulacje. jakoś, no ale wie pan, no ja mam dobry charakter, z tego jakoś, nie, żyje nam się dobrze, jakoś staramy się tolerować siebie, dawać sobie możliwość rozwoju osobistego, bo to też jest tak, że nikt nie stara się tłamsić drugiego. O tą receptę chciałem Cię właśnie zapytać, tak. Jak to robić, bo wielu próbuje, ale nie wszystkim się udaje. Tak, ja wiem, to jest tak, po pierwsze, znaczy to trzeba mieć coś też w charakterze. I w charakterze, i racjonalnie po tym, bo sam racjonalizm, ja myślę, że trochę za mało jest. Tak mi się wydaje, ale mogę nie mieć racji. Trzeba trochę oddawać pola. Trochę trzeba, trochę trzeba oddawać pole. Czasami jak mniej ważna rzecz, to machnąć ręką, oczywiście, tak, uśmiechnąć się do siebie, czasami pójść gdzieś do kawiarni, napić się kawy, żeby zmienić otoczenie. Więc ja myślę, że... A miewaliście jakieś zgrzyty, tak, po środku, gdzieś w tej przygodzie? Bywały? No tak bez Nieduże, ale ja myślę, że nie ma małżeństwa, gdzie nie byłoby. To są 2 różne osobowości, no więc co gdzieś wtedy? tam no, mam... Gada właściciel ze współwłwłaścicielem i co? Jak te decyzje? Służbowo, tak? Mówimy.
Nie, służbowo nie mieliśmy, służbowo nie. Prywatnie, no to różnie bywa, bo coś tam ktoś skarpetki zostawił, a temu się nie spodobało, a ten nie zamknął na klucz drzwi, bo miał zamknąć. Tak, jakieś takie drobiazgi to są. Natomiast służbowo nie. Służbowo często dyskutujemy ze sobą, no bo prowadzimy razem, ale głos jakby decydujący ma osoba, do której należy dana... Ten obszar kompetencji. Tak. I tego nie musieliśmy ustalać. To jest tak oczywiste dla nas, że mąż mi może poradzić, słuchaj, bo ja to widzę inaczej, ale ja jeszcze znam pewne rzeczy, uwarunkowania, które ja mówię, słuchaj, no wiesz, ale to i podejmujemy tak, jak ja myślę. Powiedziałaś, w pracy spotykamy się tylko na zebraniach zarządu, poza tym każdy ma swój obszar, w ramach którego uznajemy wzajemnie swój autorytet. To jest bardzo ważne. Tak. Świetnie. No to wróćmy jeszcze tylko na sekundę do tych czasów, kiedy zakładałaś biznes, bo pierwsze pieniądze pożyczyłaś na ten biznes od mamy. Czym ją przekonałaś? Czym przekonałam? Mama miała jakieś tam takie odłożone na czarną godzinę i mama chyba dobrze mi życzyła. Chyba wierzyła mi, bo ona się nie dopytywała, tylko wiedziała, że ja chcę, że jestem niezadowolona, ale tak naprawdę sama nie miała pojęcia, o co to jest biznes, tak jak ja. Czyli to była taka pożyczka, czy taka inwestycja w ciebie? Nie, to była pożyczka, ale oczywiście ja wiedziałam, że to jest jak sprzeniewierzę, że tak powiem, nie wyjdzie mi, bo ta próba moja, to nie wydziedziczy. Nie wydziedziczy, nie pójdziemy do sądu i tak dalej. Także ja wiedziałam, no, jak rodzice, tak rodzice zawsze wspierają dzieci, jeżeli ta rodzina jest normalna, powiedzmy. I tutaj, tylko że ja później bardzo, bardzo pilnowałam, żeby mamie to oddać. Bo to było moje takie honorowe, tak, ja sobie myślę, mama mi dała tą na czarną godzinę, to ja muszę to oddać, absolutnie. Świetnie. To kiedy poczułaś, że to, co robisz, to, co robicie razem z mężem, jest sukcesem? Po jakim okresie czasu? Wtedy, kiedy właśnie... Wiesz co, po 2 latach po 2 chyba. latach już. Po 2 latach. To znaczy na początku nie mogłam tego jednego z kremu sprzedać. Pieniądze były właściwie zainwestowane, bo krem stał, nie było zbytu. I to była taka podbramkowa sytuacja, bardzo podbramkowa. Ale później jak już zaczęło się sprzedawać już wiem, co to było. To było coś takiego, co mi dodało wiatru w skrzydła, kiedy była taka aktorka znana, polska, Barbara Wrzesińska. Ona już nie żyje. Kojarzę oczywiście nazwisko. Tak. I było również czasopismo Veto konsumenckie, które też już nie istnieje. I ona tam był wywiad Rzeka z nią. I ona na temat kosmetyków również była taka wzmianka i ona tam pisze, że właściwie ona nie kupuje w Polsce, bo nie ma tych kosmetyków, ale jej siostra z Anglii przysyła, ale ostatnio kupiła krem i ja czytam, a to jest mój krem. I to po prostu było coś tak wspaniałego. Duma. To była duma i takie potwierdzenie czegoś, że to jednak działa, że to powinno zadziałać. Niezależne źródło, nie? Zupełnie, to nie, zupełnie. Że mama cię klepie po plecach i mówi, nie, na jakoś to będzie, tylko czy mąż, tylko że... Tak. I to było fantastyczne i to dało mi takie potwierdzenie, bo ja wierzyłam w to, co robię, bo ja wiedziałam, że to, co ja robię, dobre, no, żeby jakoś istnieć, tak? No, czasami człowiek zaczyna tak wątpić i tu nagle taki powiew fantastyczny. A co ci dawało wtedy najwięcej takiej energii i właśnie zadowolenia? Czy takie momenty, czy te fazy badawcze, takie właśnie laboratoryjne, czy ta sprzedaż na większą skalę? Pamiętasz te takie momenty? To znaczy ja najbardziej się skupiałam na tworzeniu kosmetyku, na tworzeniu jakościowego, tak. I w tym. Natomiast całość firmy mnie oczywiście interesowała, więc ja, jak mąż gdzieś tam wsiadamy, ja mówię, słuchaj, no to jak, sprzedałeś, coś nie sprzedałeś? No i to mi wystarczyło właściwie, już o jakiejś dydaskalia nie. No jak wracał i mówił, no nie, no dzisiaj nie sprzedałem, albo za mało sprzedałem. Tak, no za mało. Ja mówię, Holender, no to trzeba, to rzeczywiście, no to może jutro będzie lepiej. No to takie rozmowy były, tak jak to w małżeństwie, tak? Jak dla mnie to jest taki American Dream po polsku. W wielu wywiadach zresztą wspominasz o tych skromnych marzeniach, mówiłaś to na początku naszej rozmowy i tej satysfakcji z pracy
jako takim głównym motorze. Czy z perspektywy czasu te pierwotne motywacje uległy jakiejś transformacji? Dzisiaj nadal to Ci daje największe zadowolenie? Tak, tak. To mi daje i muszę powiedzieć... Bo wiesz, są nagrody, naprawdę miliony wiernych fanów już. Tych nagród było bardzo dużo, prawda? I to jest takie potwierdzenie tego, że robię. I każda nagroda jest oczywiście zawsze dla każdego przyjemna. Natomiast zadowolona jestem, że dalej mogę pracować, bo ja już jestem w takim wieku, że mogłabym odpocząć. No, ale ja sobie nie wyobrażam. To znaczy ja uważam, że gdybym przestała pracować, że jestem jeszcze w stanie, jeszcze trzeźwo myślę i jestem jakimś autorytetem w firmie. Gdybym przestała, to ja bym na boczne tory gdzieś była skierowana. Ja mam siłę, mam chęć. I mogę sama decydować, że dalej pracuję. No, nikt mnie nie zwolni. Ja bym życzył takiej energii 20-30-latkom, naprawdę. Twoja firma też odniosła sukces niewątpliwie tutaj na tym naszym polskim niełatwym rynku w zderzeniu z konkurencją. My często mamy jako przedsiębiorcy takie wyzwania. Dla Ciebie co było sposobem na to, żeby tą konkurencję, nawet jeśli nie przejmowałaś się nią, jak mówisz, ale jednak zdystansować, żeby postawić, no, jakie filary tak naprawdę stawiałaś w tym produkcie, no, poza tą jakością, o której opowiadasz, które pozwalały Ci te trudne batalie z konkurentami na rynku? Ja myślę, że to jest innowacyjność. Innowacyjność, która zawsze mi przyświecała i stąd to Centrum Naukowo-Badawcze. Własne patenty, publikacje w tych pismach, głównie z Lispy Filadelfijskiej, czyli tej najbardziej spunktowanymi artykułami, publikacjami. No i przyjęcie do Comité Colbert, to jest taka bardzo elitarna organizacja francuska. Tam jest około 90 firm, ona już ma ponad premium 60 takich premium marek. Jesteśmy jedyną niefrancuską marką kosmetyczną, która tam i jedyną z Polski w ogóle marką. Więc to jest takie podkreślenie tego, że jesteśmy dobrzy, że tam się znaleźliśmy i to jest fantastyczne. I to jest świetna metoda też, o której mówisz. Tak mało się w Polsce ciągle wydaje na badania i rozwój, prawda? Tak. Tak, ale z drugiej strony mamy taki w portfolio, że idziemy własną drogą i cieszymy się, jak ktoś nas naśladuje, ale niestety teraz już za dużo tych naśladowców jest i to, z czego się cieszyliśmy, to teraz się okazuje, że no jest walka na rynku taka i łatwiej się kopiuje, prawda, innych. I to jest takie nieuczciwe. O, rozumiem. To jest takie nieuczciwe. Ja nie lubię takiej walki na rynku właśnie za pomocą kopiowania czy jakichś takich nieczystych podchodów. Jesteś dobry, to pokaż, że jesteś dobry, rób swoje. A tutaj czasami takie właśnie wychodzą, no ale mam nadzieję, że nie wiem, czy to się skończy, czy się nie skończy. Trudno mi powiedzieć. Okej. Masz niebywałe szczęście też, że rzeczywiście tego najważniejszego dla siebie człowieka masz zawsze blisko. Tak. Nawet tutaj spotkaliśmy się dzisiaj przed rozmową wspólnie z Twoim mężem, panem Henrykiem. Bo to nie tylko jakby w sprawach zawodowych, ale również psychicznych. O to chciałem pytać. Co on takiego ma jeszcze, co powoduje, że rzeczywiście był dla Ciebie tym oparciem i czy my jako przedsiębiorcy powinniśmy też z obowiązku szukać takich osób dookoła siebie, bo mogą być nam pomocne? No tak, szukać jako współpracowników, jako męża czy żonę, no też szukamy osoby, która by nam odpowiadała, ale oczywiście to jest loteria, bo wydaje nam się czasami, że to jest ta osoba, której szukamy. Później się okazuje, że jednak nie jest taką, że wszystko się zmienia, warunki czasami sprawdzamy się w jakichś takich warunkach nietypowych, okazuje się, że ten sprawdzian wychodzi na 2, a nie na 5, tak jak powinien być, więc wtedy się rozstajemy. No dobrze, że jeżeli kobieta i mężczyzna jakby są niezależni, mają własne możliwości własnego utrzymania się, to jest możliwe. Gorzej, jak kobieta jest zależna od mężczyzny i musi niestety ze względów materialnych i życiowych tkwić w takim jakimś patologicznym związku, bo czasami zdarzają się patologiczne, więc to jest okropne. Ale to naprawdę to jest łód szczęścia też trochę. Tak? Dobieramy sobie, jesteśmy młodzi, dobieramy sobie drugą osobę, bo to jest w młodości szukamy drugiej połówki.
I no, Powiedziałaś, mąż jest bardziej optymistą, ja Tak. bardziej racjonalizuję. tak, Okej, tak, czyli takie racjonalizuję. uzupełnianie Ja się bym bardziej. powiedziała, tak, ja bym powiedziała, że to jest tak jak z tą przysłowiową szklanką, pół szklanki wody. Ja widzę, że jest połówka pustej, a on, że pełnej. Jasne. I tam gdzieś do konsensusu dochodzimy zawsze, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Fajnie. Dziś wasz syn, Paweł Orfinger, jest prezesem zarządu spółki, dr Irena Eris. No przyznaj nam się, proszę, jak to z nim było? Zawsze wiedzieliście, że będziecie mieć sukcesora w rodzinie i przekonywaliście go do tego, żeby tą rolę objął, czy przygotował się do jej pełnienia, czy tak nie do końca było? Nie. Ja uważam, że takie naznaczenie dzieci już od urodzenia, że mają pełnić jakąś funkcję, jest to jest dobre. błąd. Nie, to jest bardzo złe, dlatego że nie dajemy im wyboru. Ja uważam, że dziecko, każdy chce, żeby dzieci były szczęśliwe. Dzieci powinny mieć wolny wybór, to znaczy powinny się kształcić, powinny widzieć świat, powinny wiedzieć jak najwięcej o otoczeniu i dokonywać własnego wyboru. Także on w pewnym momencie zaczął pracować w firmie po studiach, po ukończeniu studiów. I właściwie zaczynał od niskich stanowisk. Świetnie, i dokładnie. później, Nic tak. mu nie było tam dane za darmo. Nie, nic mu nie było za darmo. Także teraz jest prezesem od 5 lat. Oczywiście on mówi, że jest w trakcie przekazywania pałeczki. My mówimy, że już przekazaliśmy, więc to są różnie, bo to są pokolenia. Tak. Ale naprawdę daje sobie bardzo No dobrze właśnie, radę. jak tak patrzysz po tych 5 latach, to jesteś zadowolona, dumna z tego, jak... Tak. Uważam, Okej. że daje sobie zupełnie radę. Oczywiście on ma troszeczkę inny sposób spojrzenie. zarządzania, my inny, no ale to każdy człowiek tak ma, także no. Bo młodszy dla przykładu powiedział nie chcę. Powiedział nie i ja to szanuję. Natomiast niedawno, rok temu założyliśmy, wtedy kiedy już było możliwe, fundację rodzinną. Mój mąż jest takim orędownikiem tej fundacji, cały czas gdzieś tam brał udział, ponieważ jest również członkiem Lewiatana, organizacji pracodawców, więc jakby dla niego to tym dzieckiem jego była fundacja, bo fundacja rzeczywiście jakby rozwiązuje kwestie sukcesji, kwestie później trwania firmy jeszcze. I udało się to stworzyć, tą fundację, w ogóle przepisy i założyliśmy fundację, także jesteśmy bardzo zadowoleni i dalej firma będzie trwała, mam nadzieję. Nadal mieszkasz na warszawskiej Sadybie? Tak, nadal od 35 lat mieszkamy na Sadybie, bardzo dobrze się mieszka, nie myślimy o zmienianiu miejsca, bo jest dobre po prostu. To mi imponuje. Powiedziałaś, kiedyś pamiętam ten wywiad, bodajże w Twoim stylu, kilka lat temu, w którym przeczytałem: rozumiem, że ludzie chcą pokazać, że im się powiodło. Czasem ten pański styl życia pokrywa kompleksy. Ja tak nie mam. Ja sobie to zdanie przepisałem do swojego notatnika. Nawet nie Cieszę pamiętam, się, że wyciągnąłem je teraz po latach. Tak. Ale to jest prawda. Nie musisz grać ról, nie musisz nikogo innego udawać. Nawet nie lubię. Okay. Nawet nie lubię. Znaczy, nie lubię tak publicznie epatować sobą. Ja wiem, że jest taka potrzeba czasami, że czasami właśnie głównie kobiety potrzebują inspiracji. Teraz się mówi dużo właśnie o kobietach, o tym, że mają często kompleksy, nie wierzą w siebie. Więc jeżeli mogę w tym pomóc, to bardzo chętnie, ale publicznie udzielam się w ogóle niechętnie, bo nie jest to mój naturalny świat. Naturalny świat, zgadza się. Ale czy to jest łatwe w ogóle, by wytrwać przy tych wartościach? No dzisiaj jesteś w zupełnie innym miejscu, jesteś rozpoznawana, jesteś zamożną osobą, jesteś na językach, bywasz, ludzie zabiegają o rozmowy z tobą, tak? Czy to cię nie zmieniło, Irena? Nie. Wydaje mi się, że nie. Takie mam poczucie, że jakby nie mam innego spojrzenia na świat, nie mam innego stylu życia, więc dalej jestem taka, jestem normalnym człowiekiem. Każdy człowiek jest tylko człowiekiem i wydaje mi się, że szanuję ludzi naokoło, dostrzegam ich potrzeby, staram się, teraz mam możliwości, więc staram się również charytatywnie bardzo szeroko działamy, pomagamy, bo to ja uważam, że to jest nasz obowiązek. I
i dobrze się z tym czuję po Nasz prostu. obowiązek jako przedsiębiorców, czy tym, którym się udało, czy w ogóle nas Ja ludzi? myślę, że nie tylko przedsiębiorców, ale ludzi, którzy są w stanie pomóc w jakikolwiek sposób. Ja nie mówię tylko finansowy, jeżeli są możliwości finansowe, to tak, ale czasami pomagamy drugiemu człowiekowi przejść przez ulicę, nawet, prawda? Czyli ja już takie prozaiczne Tak jest, dokładnie. przykłady, ale po prostu jesteśmy, jeżeli będziemy dla siebie dobrzy, jeżeli będziemy zwracać uwagę na drugiego człowieka, na jego potrzeby, no to będzie nam się lepiej żyć wszystkim. To zacne. Powiedziałaś też kiedyś: w moim życiu największą wartość stanowi zarówno rodzina, jak i praca. To ciekawe. Czy w ogóle da się te dwa obszary jakoś tak ze sobą sprawiedliwie i szczęśliwie podzielić, żeby nie konkurowały ze sobą? Nie, one nie konkurują, one się nakładają czasami oczywiście, no bo czasami trudno jest. U ciebie, tak, ale no to jest tak, że akurat był jeden syn, później drugi syn, więc siłą rzeczy, jak wracałam z pracy, odbieraliśmy dziecko albo z przedszkola, albo później ze szkoły przychodził, no to trzeba było się zajmować domowymi rzeczami. Ja gotowałam normalnie obiady, więc ja normalnie żyłam jak normalny człowiek. Więc to jeszcze ułatwiało jakby oderwanie. Natomiast czasami rzeczywiście te jakieś wieczorem spotkania są, albo jakieś wyjazdy są. No w tej chwili to już jesteśmy wolni, bo dzieci są odchowane, ale te dzieci dosyć długo były, bo różnica między dziećmi jest 17 lat, więc jak jedno się odchowało, to drugie się zaczęło i to rzeczywiście było sporo. No ale w tej chwili to już są dorośli ludzie, już mamy wnuki. Także już nie jesteśmy tak przywiązani bardzo do miejsca, ale lubimy też spędzać w domu czas, ale lubimy wyjeżdżać, czasami odpocząć. Wyjeżdżamy często, trudno powiedzieć, czy często, ale lubimy wyjeżdżać, żeby odpocząć. Jak tak człowiek już czuje, że już jest taki zmęczony, że już potrzebuje takiego dolce far niente, takiego odpoczynku zupełnego, no to wtedy wyjeżdżamy, ale to nam wystarczy tydzień. 10 dni to jest góra. Już czujemy wtedy, że... Tęsknisz już wiesz, że jesteś naładowana. I dłużej nie siedzimy wtedy. Chciałabyś wrócić bo to zależy od kondycji oczywiście i od potrzeb, bo ja wiem, mam znajomych, którzy uważają, że miesiąc muszą, bo to... Ale ja rozumiem, on ma taką kondycję i takie potrzeby, że miesiąc mu potrzeba, żeby odpocząć. Na mnie krótko wystarczy. Ta praca też jest ci potrzebna, tak? Ty chcesz bardzo, być cały czas aktywna. Bardzo. Bardzo. To tworzenie, to działanie, takie aktywne działanie w życiu, bycie aktywne w życiu, to jest ważne. No nie wyobrażam sobie, że ja idę gdzieś tam już na emeryturę, wtedy, bo oczywiście kiedyś tam będę musiała, kiedy nie będę miała siły, chęci z powodów takich obiektywnych, ale nie wyobrażam sobie, żebym teraz poszła na emeryturę i co ja będę robić? W ogródku nie lubię pracować. Ogródek mam taki maciupki, ale tam jest trawa i jakieś takie drzewa, którymi się nie trzeba specjalnie zajmować, tak, bo to nie jest moja dziedzina taka ulubiona. Lubimy chodzić do kina z mężem też, bardzo lubię, do teatru bardzo lubię kulturę, to jest coś, co rzeczywiście... A te twoje rytuały takie są podobne przez te lata, bo tak pamiętam, mówiłaś, wstaję koło 6, kawa, jakaś poranna prasa. Ale oczywiście to są nasze wspólne z mężem rytuały, to znaczy już nawet nie koło 6, tylko koło 5. Budzimy się koło 5, wstajemy, kawka, herbatka, gadamy, gazetki jeszcze mamy z poprzedniego dnia, czasami nieprzeczytane, bo trzeba, a później dopiero zaczynamy się krzątać do łazienki i do pracy i gdzieś lądujemy koło 7, wpół do 8. Jesteśmy rannymi ptaszkami, ale to nam pomaga, że jesteśmy oboje na szczęście się zgrywamy, super. Jesteśmy skowronkami. Bo ci, którzy mają tą konstrukcję SUV, to trochę inaczej funkcjonują i ja to też rozumiem, chociaż ja bym nie mogła. Tak, ja nigdy się nie mogę do żadnych egzaminów w nocy uczyć. Nigdy. Tak jak ludzie, niektórzy sowy mówią, że w nocy nikt im nie przeszkadza, wreszcie mogą się zająć tym, co potrzeba. Ja z kolei zasypiałam nad książką, nad zeszytem. Czyli operujesz tak jak słońce na niebie, co ma bardzo zdrowy wymiar. No tak się ułożyło i tak jestem i nie muszę się męczyć całe życie, że muszę wstawać do pracy, a nie mam siły, bo jeszcze bym pospała. Okej. Komórki dalej nie nosisz? Nie.
Nie. No jak to z tą komórką w dzisiejszych No czasach? naprawdę Dajesz radę wytrzymać bez komórki? Tak, budzę podziw i niedowierzanie i ludzie często nie wierzą. Ja nie mogę mieć komórki tylko dla swoich, bo przecież jak mi zadzwoni, ja bym ci powiedziała, że nie mam komórki, no jak ja nie, no w ogóle dla mnie to się... Ale mam męża, który ma komórkę, więc jak jesteśmy razem, to on mi przekazuje. W pracy mam telefon, w domu mam telefon, ale nie komórkowy. Nie komórkowy. Jasne. A dlaczego nie? Bo dlatego, że uważam... Twoją uwagę od tego, co istotne? Tak, że jest za dużo bodźców. Za dużo bodźców przeszkadza i uważam, teraz jak obserwuję świat, mówi się zresztą bardzo dużo o tych nowych o tych mediach, o Facebookach i tak dalej, różnych X-ach i innych uzależnień, szczególnie na dzieci, to jest straszne, ale z drugiej strony się cieszę, że się mówi, to znaczy, że może za tym jakieś czyny pójdą i coś się będzie działo, żeby to nie było takie patologiczne, bo to się już robi patologia i rzeczywiście no, dużo jest takich informacji, które właściwie nam zaśmiecają umysł, przebodźcowani jesteśmy, a nic z tego nie wynika. Super. O tej przedsiębiorczości to wiesz wszystko, zjadłaś zęby na niejednym aspekcie. A powiedz, co w Twojej ocenie jest najtrudniejszą, taką najciemniejszą stroną przedsiębiorczości, która może sprawiać tym szczególnie przyszłym przedsiębiorcom najwięcej problemów i chętnie namówiłbym Cię do takich 2-3 rad, jak sobie z takimi wyzwaniami radzić. No ja nie wiem, no to jest dla mnie przedsiębiorczość i to, co uważam, to jest bardzo ważne. To jest wyznaczanie sobie celu, zdanie sobie sprawy, dokąd zmierzamy, żeby nie rozpraszać się na boki, nie robić jakichś niepotrzebnych rzeczy, które nie prowadzą do rezultatu, nie są ważne, a wręcz odwrotnie, tak jak w tej komórce takie bodźce różne. Natomiast z drugiej strony to, co się nauczyłam, to, co już mówiłam, no to są ludzie, to otaczajmy się ludźmi mądrymi, takimi, które podzielają nasz świat wartości, bo to każdy ma jakiś świat wartości i na początku dobieramy sobie takich ludzi, później staramy się też dobierać, ale nie zawsze to się udaje, bo to są takie wybory, już HR wybiera i tak dalej, ale ci ludzie sami się źle czują i odpadają, sami odpadają. Więc ten trzon taki się... Ja muszę powiedzieć, że w firmie jest bardzo dużo długoletnich pracowników. To są ludzie, którzy po 35 lat nawet pracują. To jest imponujące, zawsze to powtarzam. To jest bardzo. Natomiast co 5 lat robimy taką uroczystość, takie święto, właśnie obchodzimy. Ostatnio 2 lata temu mieliśmy nawet w Operze, czyli w Teatrze Wielkim zrobione tylko dla pracowników i współpracowników. I w każdym takim spotkaniu rozdajemy statuetki ludziom, którzy 15 lat przepracowali, przynajmniej 15. Więc to jest takie, ci ludzie tak to cenią, stawiają te statuetki, są takie, już od dawna to robimy, są zaprojektowane przez takiego projektanta tylko dla nas i naprawdę sobie cenią, jest księga, gdzie się wpisują, że dostali, one są numerowane, te statuetki. Więc to jest też takie nasze święto, taka przyjemność, takie podsumowanie pewnego okresu działania. A jakich ludzi szukałaś do pracy, do współpracy, z jakimi wartościami i jakie są ważne dla Ciebie w życiu? No ja myślę, że to jest tak, że to zaangażowanie, zrozumienie, słuchanie, to jest istotne. Determinacja, dążenie do celu. No to są takie ogólne wartości, ja myślę, które każdy by wymienił, tylko rzeczywiście znaleźć takich ludzi nie jest prosto, ale ci ludzie są. Ci ludzie są i trzeba ich znaleźć i trzeba o nich dbać też. Dbać właśnie, pielęgnować te wartości, tak, prawda? tak, Ciągle tak. sobie o nich przypominać. A co Ciebie, Irena, w największym stopniu ukształtowało jako osobę, jako przedsiębiorczynię, ale jako człowieka w ogóle? Trudno powiedzieć, na pewno każdego z nas kształtuje w pewnym sensie też dom rodzinny. Dom rodzinny, to co się dzieje, ale myślę, że też pewne jakieś cechy
mamy wrodzone również. Czasami trudno jest z tym, oczywiście można kształtować człowieka i trzeba kształtować, ale czasami te cechy są, stąd mamy zdolności. Jeden ma do plastyczne, drugi ma matematyczne, trzeci jeszcze jakieś inne, czwarty właśnie lubi jakieś społeczną działalność. I ja myślę, że to jest taka mieszanka, to jest ciężko. Ja też nie odpowiem na to pytanie, bo to pytanie bardzo trudne. Ja myślę, że tu już filozofowie się zastanawiają i też pewnie nie doszli do konsensusu. To może i z innej strony spróbuję. To jakie cechy spowodowały, że właśnie doszłaś do tego momentu? Ja myślę, że cechy, to, że się uczyłam, że zdobywałam wiedzę i byłam zachęcana. Ja miałam rzeczywiście szeroką, moi rodzice, ponieważ właśnie zwracali uwagę na to, żeby się uczyły, zwłaszcza dziewczynki, to również chodziłam do szkoły muzycznej, skończyłam 7 klasy fortepianu, ale jak skończyłam, to mówię never, nigdy więcej, że po prostu musiałam ćwiczyć codziennie, inni chodzili no i co, i teraz po latach nic tam sobie Nie, bo akurat mam pianino, ale ono stoi nie pod ręką, tylko gdzieś trzeba pójść, więc tych zajęć jest sporo i jakoś tak no ale na pewno to też wykształciło we mnie i sposób słuchania i wrażliwość na muzykę, pewnie to są, ale spróbowałam, tak? Czyli dali mi możliwość spróbowania. No więc no nie wiem, co mam powiedzieć. Gdzie ty teraz jeszcze pędzisz? Gdzie ty zmierzasz? Co jest celem w ciągu najbliższego roku, 2, 5 lat? Idę przed siebie, dalej umacniam firmę, buduję. Cieszę się, że jestem potrzebna innym, że jeszcze mnie słuchają. Oni się też cieszą, że mogą rozmawiać z właścicielką, która właściwie była twórczynią i ma tą wizję, chociaż oni też mają tą wizję wartość, gdzieś tam. Tak, mieć taką osobę nawet mentorsko, blisko. Tak. Czujesz się mentorką? Jesteś mentorką dla innych Nie osób? myślę tego codziennie na ten temat, ale rzeczywiście tak jest. Nie wiem, słuchają mnie, może jestem mentorką, może jestem autorytetem, a może po prostu muszą, bo jestem szefową, więc to różnie bywa. Trudno jest zajrzeć do człowieka, ale mam rzeczywiście grono współpracowników. Pracownicy są fantastyczni, bardzo oddani i zaangażowani i jak widać długo pracują, długotrwałymi są pracownikami, to znaczy, że im się dobrze pracuje, No to co tam w tym najbliższym roku, czy 5-latce się wydarzy? Znajdziesz jeszcze nowy produkt, odkryjesz? Nie, no produkty cały czas się tworzą, cały czas robimy. Z kosmetykami to jest tak, że to nie jest tak, że się miesza coś, to trzeba wszystko przebadać, bo kosmetyk musi mieć dawkę substancji aktywnych, nie za dużo, to tak jak w medycynie, nie za dużo, bo będzie toksyczna, nawet najlepsza, a za mało nie będzie działać. Co musi? Musi przenikać przez skórę, sparujemy na wierzchu, mało tego, mieszamy różne substancje aktywne, które są osobno przez dostawców surowców badane, ale razem to my musimy zbadać, jak będzie, bo mogą potęgować swoje działanie, czyli synergicznie działać, mogą dezaktywować swoje działanie, a może być toksyczne. I błędów mnóstwo. I one też uczą, prawda? Bardzo uczą. To jest i doświadczenie i rzeczywiście wiedza nowa, którą mamy już w tej chwili wyciszamy pewne geny na przykład, które gdzieś tam współpracujemy nawet z placówkami naukowymi, z PANem na przykład. Co ty mówisz? Tak. Także bardzo chętnie z nami współpracują naukowcy, bo widzą, że to później, że to nie jest taka czcza tylko na papierze współpraca, tylko ona coś daje, ona wzbogaca nas, a im również daje pewne taką satysfakcję, że to, co robimy, to gdzieś tam kanalizuje się na rynku, prawda? Więc to jesteś osobą spełnioną, człowiekiem sukcesu? Muszę powiedzieć, że tak. Tylko ubolewam, że teraz takie mamy niespokojne czasy. Czasy niespokojne. Mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży i będziemy mogli dalej się rozwijać. A gdybyś nie była przedsiębiorczynią, to co byś robiła w życiu? Pracowałabym na państwowej posadzie. I chciałabym... w farmacji jako takiej. Dalej w farmacji i chciałabym mieć satysfakcję z tej pracy. Jeżeli pracowałabym na etacie, miała satysfakcję, nic więcej by nie potrzeba. A masz jeszcze w ogóle jakieś takie marzenia czy ambicje niespełnione, które chcesz zrealizować? Chyba nie.
Chyba nie. Nie mam takich, które bym Nie dają ci rzeczywiście, żyć. żeby mi nie dawały żyć. Mój mąż prędzej, bo on jest takim podróżnikiem, gdzie właściwie on załatwia wszystko, a później ja jadę i mówię, o dobrze. No, ale tutaj... super mieć tak, takiego męża. prawda? No proszę, wyjaśniło się. No, tak. To były świetnie opowiedziane historie. Czy jest na koniec jakaś taka myśl jeszcze przewodnia, z którą chciałabyś zostawić nas, przedsiębiorców, takich, którzy zaczynają? Ja uważam, że tak na bazie swoich doświadczeń to właściwie uważam, że trzeba próbować zawsze, próbować, bo gdybym ja nie spróbowała, to nigdy bym nie znalazła się w tym miejscu, co jestem. Pewnie byłabym już na emeryturze, ale rzeczywiście... Znaczy do końca nie wiemy, co w nas tam drzemie, tylko nie stawiać zero-jedynkowo spraw. Starać się zostawić jakąś furtkę, żeby w razie czego było się gdzie ewakuować. To niech to będzie najlepszym podsumowaniem tej rozmowy. Bardzo się cieszę. Byłem studentem ekonomii, kiedy w latach 97-8 próbowałem to sobie wczoraj przypomnieć. Uczyliśmy się o biznesie na przykładzie firmy. Naprawdę? No bardzo Cieszę się, jestem. Twórczyni odwiedziła nasze studia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.